Państwo, witam Was. Dzisiaj pogaduchy to wysoko funkcjonujące spektrum autyzmu, czyli jakie? Bardzo kontrowersyjny temat, bardzo kontrowersyjne słowo, które wywołuje również takie różne emocje w zależności od tego, kto o tym mówi i kogo ewentualnie to może dotyczyć, albo kto chce się na ten temat wypowiedzieć. Mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj moją perspektywę Wam przedstawić. I oczywiście zachęcam Was do tego, abyście w komentarzach także pisali, jakie macie odczucia w związku z tym tematem, dlatego że to jest dla mnie bardzo istotne, tak, żeby też poznać Wasz punkt widzenia. Także tutaj bardzo serdecznie Was zachęcam do komentowania właśnie tego naszego dzisiejszego spotkania. Moi drodzy, startujemy w takim razie z tym naszym spektrum autyzmu. Spektrum autyzmu, identyczność czy różnorodność. Co my tutaj powinniśmy wiedzieć albo o czym powinniśmy sobie powiedzieć? Jak doskonale wiecie, autyzm to spektrum. Spektrum wyzwań, spektrum możliwości, spektrum perspektyw, ale też spektrum wielu barier tak naprawdę. Dlaczego? Dlatego, że samo spektrum obejmuje zestaw wielu cech. Cech o bardzo różnym nasileniu, o bardzo różnej intensywności, które są charakterystyczne, które są absolutnie typowe dla jednej konkretnej osoby. Nie ma dwóch identycznych osób w spektrum autyzmu, które będą dokładnie tak samo identycznie funkcjonowały, będą stały przed takimi samymi wyzwaniami albo będą miały te same dokładnie trudności. Spektrum autyzmu nie objawia się identycznie we wszystkich przypadkach. Mimo że osoby mają dokładnie tę samą diagnozę, to one naprawdę zupełnie inaczej funkcjonują. Często oczywiście objawy spektrum autyzmu są również nierozpoznawalne. Dopiero w wieku dorosłym osoby same szukają odpowiedzi dlaczego. Dlaczego mam pewne trudności w różnych sytuacjach? Co jest tego powodem? I one, stawiając sobie te pytania, zaczynają dociekać i szukać odpowiedzi właśnie dlaczego. Natomiast nie ma co do tego wątpliwości, że absolutnie każda osoba w spektrum autyzmu, czy mówimy o dziecku, czy mówimy o nastolatku, czy o osobie dorosłej, jest absolutnie indywidualnością, jest jedyna w swoim rodzaju, jest niepowtarzalna, jest wyjątkowa na swój sposób. Każda z tych osób, która posiada diagnozę spektrum autyzmu, a zamiast mówić diagnozę, która jest neuroatypowa, bo tak lepiej to brzmi, to jest osoba, która ma swoje słabe i mocne strony, czyli tak jak absolutnie każdy z nas. Każdy z nas jest w czymś dobry, ale też każdy z nas ma z czymś jakieś większe trudności. Dokładnie tak samo jest w neuroróżnorodności i musimy o tym, moi drodzy, absolutnie pamiętać. Kolejna kwestia dotyczy tego, że często mówi się, i to też w wielu takich grafikach, w wielu postach się to również pojawia, mianowicie takie stwierdzenie, że jeśli znasz jedną osobę w spektrum autyzmu, to znaczy, że znasz jedną osobę w spektrum autyzmu. I o tym nie wolno nam zapominać, moi drodzy. Ja pracuję z dziećmi, młodzieżą, ale także młodymi osobami dorosłymi neuroatypowymi od 22 lat. I uwierzcie mi, że ciągle te osoby mnie zaskakują. Każde nowe dziecko, ale także to dziecko, które teoretycznie znam, jest w stanie mnie zaskoczyć. Jednocześnie od nich wszystkich się uczę. To jest najlepsze, najbardziej wiarygodne źródło informacji. Właśnie same te dzieci. Nie publikacje, nie jakieś, wydaje mi się, według jakiegoś naukowca, który nigdy w życiu nie miał do czynienia tak naprawdę realnego z osobami w spektrum autyzmu. Trzeba korzystać, czerpać informacje, wiadomości, wiedzę właśnie od samych tych osób, bo one najlepiej wiedzą, z czym się mierzą i jak sobie z tymi pewnymi barierami radzą. Nikt, moi drodzy, nie wie więcej o spektrum autyzmu niż samoorzecznicy. Ich trzeba słuchać, ich trzeba nie tyle podziwiać, co trzeba wsłuchiwać się w ich głosy. Dlatego, że co z tego, że my mówimy o tym, że są zaburzenia przetwarzania sensorycznego właśnie u takich dzieci czy młodzieży, jak my do końca nie rozumiemy, z czym się to wiąże, z jakimi wyzwaniami w dniu codziennym dla tych dzieci czy młodzieży jest to powiązane. Natomiast wsłuchując się w głosy samych tych osób, wiemy, że one określają na przykład nadwrażliwość słuchową jako przeszywający ból fizyczny.
taki, który powoduje, albo one to tłumaczą bardzo często w ten sposób, że tak jakby ktoś wbijał im gwoździe w uszy, jakby rozrywało im głowę. I warto mieć to na uwadze. Pamiętajmy o tym, że świat ogólno pojęty jest naprawdę różnorodny. Nie jest identyczny. Dla każdego z nas, bez względu na to, jaki jest, znajdzie się miejsce. Natomiast oprócz samej tej przestrzeni namacalnej, gdzie mamy stanąć, tak, gdzie mamy usiąść, gdzie mamy żyć, oddychać, to jest cały czas za mało. W tej całej przestrzeni świata różnorodnego, niezwykle istotny, jak nie najważniejszy jest drugi człowiek, moi drodzy. Człowiek, który rozumie. I teraz znowu może wywołam taką kontrowersję troszeczkę. Mianowicie ciągle we wszystkich webinarach albo w większości webinarów, postów, jakichś publikacji czy czegokolwiek, co nawiązuje do spektrum autyzmu, mówi się ciągle o akceptacji. Należy akceptować. Moi drodzy, słowo akceptacja w ogóle nie powinna być rozpatrywana. Taka kwestia, czy słowo akceptacja względem osób neuroatypowych. Dlaczego? Dlatego, że to jest oczywista oczywistość. Tak jak osoba o blond włosach, o czarnych włosach czy o brązowych włosach ma prawo do życia, tak samo osoby neuroatypowe również mają takie prawa. I ta oczywista oczywistość jednak w przestrzeni neurotypowej okazuje się wcale nie taka oczywista. I bez przerwy musimy o tym mówić. Pamiętając jednocześnie, że akceptacja, inaczej, że na przykład tolerancja to nie to samo co akceptacja. A my ciągle w kółko nawijamy o tym samym. Akceptujmy osoby neuroatypowe. Tego nie trzeba nauczać, bo to jest oczywista oczywistość. Zapamiętajcie to, bardzo Was o to proszę. I między innymi o tym dzisiaj troszeczkę więcej będziemy sobie opowiadać. Wysoko funkcjonujący, czyli jaki? Można się pokusić o odpowiedzi i założę się, że jakbym Was zapytała teraz, proszę, napiszcie mi swoją definicję, tak? Jak według Was, co to według Was tak naprawdę jest ten wysoko funkcjonujące spektrum autyzmu, to prawdopodobnie każdy z Was powie mi zupełnie co innego. Każdy z Was zupełnie inaczej to nazwie i jak najbardziej macie do tego prawo, tak? Że w ten sposób rozumiecie ten termin i to jest okej. Tutaj nie ma co kogo ganić, czy mówić, że jest niemądry na przykład. Natomiast mój punkt widzenia chciałabym Wam przedstawić, ale zanim to kilka takich ważnych informacji. Proszę pamiętajcie o tym, że przez bardzo wiele lat całościowe zaburzenia rozwoju, do których należał autyzm, był rozpoznawany tylko u osób z bardzo nasilonymi objawami, tak? Z niepełnosprawnością intelektualną, z deficytami związanymi w takim obszarze behawioralnym, z brakiem albo bardzo słabymi kompetencjami językowymi czy komunikacyjnymi, prawda? I te osoby bardzo szybko w tę diagnostykę trafiały. Począwszy od lat 90. XX wieku zaczęto rozpoznawać inne formy autyzmu, w których te objawy nie zakłócały znacząco takiego codziennego funkcjonowania osób. I tutaj oczywiście w domyśle mamy cały czas zespół Aspergera. Istniały oczywiście pewne aspekty, pewne sytuacje, w których właśnie osoba z tej grupy innej formy autyzmu, tak to teraz sobie nazwijmy, prezentowała większe trudności. Czyli pewne sytuacje wymagały od niej większego wysiłku. Tak? Czyli ta osoba musiała się troszeczkę bardziej postarać albo bardzo mocno się spiąć, mówiąc brzydko w sobie, aby sprostać oczekiwaniom świata neurotypowego, tak? Żeby nie wyjść przed szereg niejako, żeby nie rzucić się w oczy, że trochę inaczej funkcjonuje. Natomiast zazwyczaj kończyło się to w ten sposób, że osoba po takiej sytuacji była bardzo mocno przeciążona. Ona wtedy potrzebowała odpocząć, zresetować się, zregenerować się. Właśnie dlatego, że musiała w daną sytuację włożyć ogromną pracę, żeby nie rzucić się w oczy, jak ja to ciągle powtarzam. W 2013 roku amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne pogrupowało wszystkie zaburzenia związane z autyzmem, zbierając je w jedną taką całość, określając oczywiście mianem zaburzeń ze spektrum autyzmu.
I to była pierwszy taki krok wyjścia do ustabilizowania, usystematyzowania jednej i tej samej informacji. Natomiast od 1 stycznia 2022 roku Światowa Organizacja Zdrowia wprowadziła także swoją nową klasyfikację ICD-11, w której również użyto terminu zaburzeń ze spektrum autyzmu dla wszystkich podtypów właśnie autyzmu. I teraz bez, moi drodzy, zagłębiania się i odrzucenia takiego mocnego etykietowania tak naprawdę dzieci czy w ogóle osób w spektrum pod tytułem autyzm dziecięcy, autyzm atypowy, prawda? Zaczęto nazywać tę diagnozę jako zaburzenia ze spektrum, z naciskiem na spektrum autyzmu, a dalej w tych diagnostykach pojawia się opis funkcjonalny, czyli nie odnoszący się do objawów, jakie występują u danego człowieka, tylko nawiązujące do poziomu funkcjonalnego w zakresie poziomu intelektualnego czy rozwoju kompetencji językowych. Czyli bez względu na to, czy mówimy o osobie z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, czy z osobą, która ma wysoki iloraz inteligencji, jej diagnoza będzie się zaczynała z zaburzenia ze spektrum autyzmu, a dalej będzie to już taką opcją odnoszącą się konkretnie do Jasia, Marysi czy Zosi. Dzisiaj spektrum autyzmu, i to już wiemy na pewno, wygląda inaczej, zarówno u dziecka, jak i u osoby dorosłej. Wygląda inaczej u kobiet i dziewcząt, ale także u mężczyzn i chłopców. Absolutnie nie wolno nam porównywać chłopca w spektrum i dziewczynki w spektrum i porównywać, które ile ma jakich objawów z jaką intensywnością, bo jest to błąd diagnostyczny. Nie wolno takich rzeczy robić. Jednocześnie pamiętajmy o tym, że wszystkie osoby dorosłe, które są atypowe, ale jednocześnie nie posiadają diagnoz bardzo często, to są osoby, które przez wiele, wiele lat, i tutaj nie boję się użyć tego słowa, cierpiały z powodu poszukiwania własnej tożsamości. I tutaj nie mam na myśli tej tożsamości płciowej, chociaż w pewnym momencie też ona się pojawia, ale takiego zadawania sobie pytania, kim ja jestem? Jaki ja jestem? Dlaczego mam z tym problemy? Dlaczego mimo, że tak bardzo się staram, sobie z tym nie radzę? I wieloletnie poszukiwanie odpowiedzi dlaczego doprowadziło do tego, że u wielu tych osób pojawia się wiele współistnień, które w konsekwencji bardzo mocno mogą wpłynąć na funkcjonowanie, życie takiego człowieka. Natomiast jedno jest pewne, że właśnie te osoby, które zostały pominięte w diagnozie jako dzieci i potem w okresie dorosłości tak naprawdę szukają odpowiedzi jaki jestem, to są osoby, które wyrobiły w sobie takie zachowania w różnych sytuacjach społecznych, a więc wykształciły w sobie, moi drodzy, wysokie kompetencje maskowania swoich trudności. I to wcale nie jest autyzm czy spektrum autyzmu wysoko funkcjonujące. To jest tylko i wyłącznie udoskonalenie pewnych umiejętności, które pozwalają mi pokazać się światu neurotypowemu, że ja wcale nie jestem inna czy inny niż wy wszyscy. Jestem taka jak wy. I to jest jedyna wysoka kompetencja maskowanie. Tyle, że to maskowanie niestety może przynieść bardzo wiele problemów w dalszym życiu. Wiele osób ze spektrum prowadzi, pamiętajmy o tym, bardzo fajne, satysfakcjonujące, pełne radości życie. Ale warunkiem do tego jest to, aby one znały siebie. Aby one były w stanie określić, kim są i jakie są. Czyli mogły wyrazić swoją tożsamość. By mogły rozumieć swoje trudności. By mogły rozumieć, w czym są genialne, w czym są świetne, co lubią, a co jest dla nich kłopotliwe. Nawet jeżeli nie posiadają oficjalnej diagnozy, ale zdają sobie sprawę właśnie z tych aspektów, o których teraz Wam powiedziałam, to te osoby naprawdę mogą mieć super fajne życie. Mogą skończyć studia, mogą mieć fajną pracę, założyć rodzinę i być w tych przestrzeniach społecznych naprawdę szczęśliwe. Wiele tych osób również, oprócz tego, że ma fajne kariery, to bardzo mocno odznacza się też w społeczności, wnosząc bardzo dużo korzyści dla tych społeczności. Dlatego skupianie się na takich indywidualnych doświadczeniach, mocnych stronach jest absolutnym kluczem do tego, żeby w ogóle zrozumieć, czym jest neuroróżnorodność,
czym jest potencjał, ogromny potencjał społeczności osób w spektrum autyzmu. I pamiętajcie, moi drodzy, bo zawsze będę to powtarzała do znudzenia. Nawet jeżeli widzimy, mamy kontakt, pracujemy z dzieckiem, u którego mamy głęboką niepełnosprawność, na przykład intelektualną, dziecko niewerbalne, to dziecko również ma potencjał. I dzięki naszemu wsparciu, dzięki spersonalizowanej terapii, może osiągnąć optymalny poziom rozwoju dla siebie. Ale musimy wierzyć w to i działać tak, aby ten potencjał po pierwsze znaleźć, a po drugie, żeby go wspierać. I zachęcam Was właśnie do takiego myślenia i do takiego działania. Wysoko funkcjonujące spektrum autyzmu, moi drodzy, na to czekaliście na pewno przez wiele, wiele minut, po prostu nie istnieje. Nie ma czegoś takiego jak osoba wysoko funkcjonująca w spektrum autyzmu. Zaskoczenie? Myślę, że nie. Ci, którzy obserwują mój kanał, którzy byli chociaż raz ze mną gdzieś, czy to w przestrzeni wirtualnej, czy rzeczywiście tak realnie, wiedzą, jakie ja mam podejście do spektrum autyzmu. Nie wolno dzielić osób na nisko albo wysoko funkcjonujące. Nie ma czegoś takiego jak wysoko funkcjonujące spektrum autyzmu. Ten termin nie istnieje. Nie ma czegoś takiego właśnie jak nisko czy wysoko funkcjonująca osoba. To jest dokładnie taki podział, jakbyśmy mówili, że dzielimy, albo mówimy tak, blondynki to te nie najmądrzejsze, a brunetki to te bardzo inteligentne. Że te dzieci mieszkające w mieście to bardziej kreatywne, a te dzieci na wsi to w ogóle nie mają perspektywy. To jest, drodzy Państwo, korzystanie w ogóle z takich podziałów, z takich określeń jest bardzo szkodliwe, ale przede wszystkim bardzo mocno piętnujące. Nie tylko osobę tą wysoko czy nisko funkcjonującą, jakbyśmy ją nazwali, ale dającą etykietę tej konkretnej osobie, temu konkretnemu dziecku, ale także najbliższemu otoczeniu tego dziecka. Więc nie wolno, moi drodzy, określać osób przez pryzmat jakichś cech, które gdzieś widzimy, bo to za mało. Wysoko funkcjonujący, tak jak powiedziałam, nie jest oficjalnym terminem medycznym. To nie jest żadna diagnoza kliniczna. Mimo to wiemy, że taki termin funkcjonuje, prawda? Wielokrotnie spotkaliśmy się z takim terminem. Sami bardzo często ten termin używamy. Dlatego, że ten termin powstał troszeczkę na potrzeby podbudowania pewnego poczucia wartości samych rodziców. To jest tak naprawdę taki termin bardzo potoczny, który funkcjonuje i wśród rodziców, i wśród nauczycieli, ale także wśród wielu, wielu terapeutów, gdzie terapeuci się między sobą spotykają i mówią, a ten to jest wysoko funkcjonujący. Tyle, że każda z tych grup ma jakby swoją definicję do tego terminu. Wielu samoorzeczników także mówi o sobie, że jest wysoko funkcjonująca i to jest też okej. Jeżeli dany człowiek, który jest w spektrum autyzmu, mówi o sobie, że jest wysoko funkcjonujący, tak czuje, że to jego spektrum nie jest jakimś naznacznikiem trudności w jego życiu, to jest super, jeżeli świetnie się z tym czuje. Jeżeli się z tym utożsamia, to jest jego tożsamość i to bardzo dobrze. Natomiast nam, ludziom neurotypowym, nie wolno, nie wypada dzielić ludzi na wysoko albo nisko funkcjonujących, bo jest to krzywdzące, etykietujące i przede wszystkim bardzo niesprawiedliwe. To jest także bardzo szkodliwe, moi drodzy. I unikajmy mówienia o tym. Dlaczego? Dlatego, że trudno ten termin jest również zinterpretować jednoznacznie. Ale spróbujmy, pokuśmy się o zinterpretowanie tego terminu, co on może oznaczać dla każdego z nas. Pamiętajmy przede wszystkim o tym, że wszystkie osoby, które otrzymają diagnozę spektrum autyzmu, one muszą znajdować się we wzorcu takich nieuporządkowanych, bardzo specyficznych cech i zachowań, które są opisane zgodnie z ICD-11 w diadzie zachowań autystycznych. Czyli tak czy inaczej, mniej lub bardziej, każda z tych osób musi prezentować pewne zakłócenia w funkcjonowaniu związanym z komunikacją i interakcjami społecznymi, ale także prezentować pewne określone wzorce zachowań, mniej lub bardziej. I dopiero wówczas na tej podstawie otrzymuje diagnozę spektrum autyzmu.
Najczęściej oczywiście, jakbyśmy tak zebrali wszystkie te informacje od wielu różnych osób, w domyśle będziemy mówić sobie o osobie wysoko funkcjonującej, czyli takiej, która najczęściej jest w normie intelektualnej i z dobrymi kompetencjami językowymi. Zauważcie, powiedziałam Wam kompetencjami językowymi. Nie użyłam słowa kompetencje komunikacyjne, bo to dwie różne rzeczy. Bo osoby w spektrum autyzmu mogą mieć ogromnie bogaty zasób słownictwa, czyli używać bardzo takich bogatych, trudnych, nawet artykulacyjnie słów, a jednocześnie mogą nie potrafić swobodnie prowadzić dwutorowej rozmowy, bo to są kompetencje komunikacyjne, a nie zdolność używania werbalizacji. I to jest bardzo istotne. To także pokazuje, że no z tym wysoko funkcjonującym to niekoniecznie, bo co z tego, że dziecko czy osoba używa encyklopedycznych wyrazów, jak nie potrafi poprosić o pomoc, jak nie potrafi wyrazić swojej potrzeby. To gdzie w przestrzeni społecznej, czyli takiej pragmatycznej, ona sobie radzi? Ona sobie nie radzi, czyli co, powiemy, że wtedy jest nisko funkcjonująca? Warto się nad tym zastanowić. Kolejna rzecz, w tej przestrzeni osób, które używają terminu wysoko funkcjonujące, istnieje też taki pogląd, że te właśnie osoby, one absolutnie mogą, potrafią i powinny żyć samodzielnie. Jasne, że tak. Ale pamiętajmy o tym, że to nadal jest osoba w spektrum. Czyli ona do końca życia będzie w spektrum. I nawet jeżeli wiele rzeczy maskuje, albo inaczej, z wieloma rzeczami już potrafi sobie radzić. Wytworzyła w sobie pewne mechanizmy radzenia sobie w różnych sytuacjach. To ona nadal jest w spektrum autyzmu. I tak jak powiedziałam Wam na początku, dla każdego z nas, jak tutaj jesteśmy, ten termin wysoko funkcjonujący będzie oznaczał zupełnie co innego. W większości ludzi to jest, uważa wysoko funkcjonujące, tak jak Wam przed chwilą o tym powiedziałam, ale jednocześnie wiem, że między nawet moimi mamami, które przychodzą ze swoimi dziećmi do mnie, słyszę, że a twój syn, na przykład jedna mama mówi do drugiej, a twój Antek to ma zespół Aspergera, o, to on sobie w życiu poradzi, on jest wysoko funkcjonujący. Mój to jest nisko funkcjonujący, on ma autyzm dziecięcy, bo to stare diagnozy jeszcze. Jednocześnie dwie mamy się spotykają, jedno i drugie dziecko ma starą diagnozę autyzmu dziecięcego, ale jedna mama do drugiej powie, a twój to wysoko funkcjonuje, bo on mówi. Więc punkt widzenia od miejsca siedzenia. I dokładnie taki sam pogląd jest na definicję wysoko funkcjonujący. U większości osób tak naprawdę właśnie w tej przestrzeni nazewnictwa, bardzo nieładnie to powiedziałam, z biegiem czasu, moi drodzy, wykształca się szereg mechanizmów radzenia sobie, tak? Z różnymi sytuacjami, wyzwaniami, trudnościami, które płyną z nich bezpośrednio, czyli tak zwane strategie kompensacyjne, które oczywiście pomagają przede wszystkim maskować trudności wynikające ze spektrum, ale jednocześnie one im wyżej funkcjonujący ten obszar umiejętności maskowania, tym trudniej zdiagnozować taką osobę. Dlatego, że ona znakomicie potrafi wejść w tą przestrzeń neurotypową. Mimo że potem trafia do swojego pokoju, do swojego domu i wiele godzin musi odpoczywać po takim wysiłku, który w to włożyła. I tak jak powiedziałam Wam na początku, zresztą na jednych z pogaduch, kiedy mówiliśmy sobie o dziewczynach w spektrum autyzmu, bardzo dużo mówiłam o maskowaniu i jakby tutaj nie będę się tym zajmować już dzisiaj, ale pamiętajcie, bo to jest najważniejsze. Im wyższe kompetencje maskowania, tym bardziej szkodliwe konsekwencje na przyszłość. Jeżeli osoba nie posiada diagnozy, cały czas szuka odpowiedzi dlaczego, tym bardziej wyrabia w sobie te właśnie umiejętności maskowania. Te osoby, które nie zostały zdiagnozowane jako dzieci, one mogą sprawiać, przede wszystkim nie zdają sobie na przykład sprawy, że mogą być w spektrum autyzmu. Tak? Cały czas szukają tej odpowiedzi i właściwie nikt nie jest w stanie im powiedzieć, no bo pięknie się uczyły całe życie, nie sprawiały problemów wychowawczych, kończą studia, w ogóle pracują i tak dalej, i tak dalej. Natomiast oprócz tego, że mogą nie zdawać sobie sprawy, że mają spektrum,
to mogą też postrzegać swoje zachowania, szczególnie powiązane z takim funkcjonowaniem w spektrum, czy mechanizmy radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych jako takie normalne, bo one całe życie tak żyją. One całe życie tak funkcjonują. Natomiast bardzo ważne jest, aby pamiętać, że jedna osoba w spektrum autyzmu, ona nie będzie wykazywała wszystkich cech z diady. Stopień nasilenia, zakłócenia funkcjonowania będą charakterystyczne dla jednej konkretnej osoby, nie dla wszystkich ich. Dlatego jeszcze raz, nie istnieje coś takiego jak wysoko funkcjonujące spektrum autyzmu. Natomiast mamy poziome spektrum autyzmu, które są takie i charakteryzowane, i opisywane choćby przez właśnie DSM-5. Tam w drodze diagnostycznej właśnie określa się poziome spektrum autyzmu. Natomiast tam nadal nie używa się do diagnozy dziecko wysoko funkcjonujące. Określa się poziom pierwszy, poziom drugi albo poziom trzeci. Dzieci, które uzyskują diagnozę i są określane, że znajdują się w swoim funkcjonowaniu na poziomie pierwszym, to są te dzieci, które mają najłagodniejszy niejako przebieg swojej neuroróżnorodności. To znaczy, że u tych dzieci nie ma jakichś takich znaczących, głębokich trudności, które bardzo mocno zakłócałyby ich funkcjonowanie. Największa trudność, jeżeli w ogóle się u nich właśnie zakłócająca pojawia, to ta związana z komunikacją. Czyli zobaczcie, nie kompetencjami językowymi, tylko właśnie komunikacją społeczną. Te dzieci, oprócz tego, że w szkole mogą w ogóle nie mieć problemów, przyswajać wiedzę bez problemu, to mogą mieć na przykład problemy z nawiązywaniem przyjaźni. Jeżeli ktoś ich nie pokieruje, nie zastosuje strategii, jak można tę przyjaźń nawiązać, to samodzielnie nie będą w stanie tego zrobić, bo będą ponosili porażkę, będą odrzucani przez na przykład swoich kolegów, czyli spychani na margines. Czasami tak się dzieje. Dlatego samodzielnie nie posiadają kompetencji do tego, aby tą przyjaźń satysfakcjonująco, długoterminowo zbudować, bo nawet jeżeli coś się zacznie, to bardzo szybko się kończy. Albo ta przyjaźń ogranicza się tylko do jednej osoby, która jest rzeczywiście szczerym przyjacielem. Kolejna trudność u tych dzieci to oczywiście kłopot z takim rozpoczęciem, utrzymaniem czy takim społecznym zakończeniem rozmowy z innym człowiekiem, kolegą czy inną osobą, na przykład dorosłą. Wszelkiego typu sytuacje społeczne mogą wiązać się z nieco inną reakcją, nieco innym zachowaniem niż oczekiwałoby tego społeczeństwo. Bo tu się wiążą się pewne reguły, często niepisane reguły społeczne, często reguły, które są przypisane danej przestrzeni społecznej, czyli inne dla rodziny, inne dla klasy, inne dla grupy rówieśniczej, inne dla klubu sportowego, które bardzo często są niepisane, a jednocześnie obowiązują. I naturalnie te dzieci nie nabywają tych kompetencji. Oczywiście u nich w nieco mniejszym stopniu mogą być problemy z regulacją emocji albo z zakłóceniami sensorycznymi, ale one będą występowały. Tyle, że znowu, im lepsze wsparcie takiego dziecka od samego początku, tym oczywiście nabywanie pewnych mechanizmów kompensacyjnych będzie lepsza, a więc i dalsze życie i funkcjonowanie tych dzieci, potem również młodzieży, zdecydowanie będzie lepsze. Natomiast nie możemy zapominać, że te dzieci także z tego pierwszego poziomu, one będą prezentowały jakieś ograniczone zainteresowania albo będą prezentowały jakieś powtarzalne zachowania. One będą mniej rzucające się w oczy w społeczeństwie, bo będą bardzo takie, albo inaczej, będą akceptowalne, czyli nie odbiegające jakoś, ale zdecydowanie bardziej intensywne. Na pewno będziemy dostrzegać u tych dzieci zakłócenia w funkcjach wykonawczych. To jest również charakterystyczne. I znowu, także te dzieci, bo my mówimy, że rutyna, schemat i powtarzalność to u tych dzieci z głębszymi trudnościami. Nic podobnego. Dzieci z pierwszego poziomu również mogą mieć pewne rutynowe wzorce zachowań i pewną potrzebę powtarzalności. Tylko że znowu, ona nie będzie tak mocno ingerująca w życie rodziny, jak właśnie u dzieci na przykład z poziomu drugiego. I właśnie dzieci z tego drugiego poziomu to są dzieci, u których bardziej zauważalne są pewne wyzwania w obszarze komunikacji społecznej, tej werbalnej, niż na poziomie pierwszym.
I oczywiście one mogą bardzo fajnie się jakby używać języka werbalnego, natomiast znowu w tej przestrzeni społecznej będą miały kłopoty, choćby z tym, żeby odczytać sygnały niewerbalne, tak? Czyli mowę ciała, mimikę, emocje na twarzy drugiej osoby i same też będą miały problem, żeby ją prezentować. Nawet jeżeli będą mówić, to będą na pewno mówić krótszymi zdaniami, ich wypowiedzi będą krótsze, nie bardzo rozbudowane. To będą także dzieci, które będą miały powtarzalne zainteresowania, które prowadząc rozmowę będą ciągle dążyły do tego, żeby mówić o tym, w czym są dobre. Trudno im będzie odpowiadać na pytania zadane przez inne osoby, nie dotyczące ich zainteresowań. Wtedy najczęściej takie dziecko albo odchodzi, albo zrywa kontakt, tak? Zajmuje się zupełnie czymś innym. Natomiast oczywiście te nie tyle objawy, co cechy neuroatypowości na tym drugim poziomie, one troszeczkę bardziej zakłócają codzienne funkcjonowanie. Często u tych dzieci również jest wyższe takie uczucie niepokoju, tak? Taki poziom lęku. Musimy też pamiętać o tym, że dzieci z drugiego poziomu to są dzieci, które będą wymagały na pewno większego wsparcia w szkole, żeby pomóc w zaspokojeniu ich potrzeb, niż te dzieci z poziomu pierwszego. Co nie oznacza, że te z pierwszego też tych swoich potrzeb nie mają, bo mają. I wreszcie mamy poziom trzeci, to jest najpoważniejsza, najgłębsza forma spektrum autyzmu według DSM-5 i tutaj te dzieci wykazują głębokie cechy z diady tak naprawdę, tak? Czyli w obszarze komunikacji i interakcji społecznych, ale także powtarzalnych czy nietypowych zachowań. I to są te dzieci, które są najmniej samodzielne. Ale paradoksalnie, moi drodzy, śmieję się, bo to jest rzeczywiście taki chichot losu. Te dzieci najszybciej trafiają w diagnozę, tak? Dlatego, że w momencie, kiedy nam dziecko długo nie mówi, tak? Albo prezentuje niepokojące zachowania, no to my szukamy odpowiedzi. Natomiast te dzieci, które nie są jakimś szczególnym wyzwaniem wychowawczym dla rodziców czy dla nauczycieli, one po prostu w tę diagnostykę nie trafiają. Tak czy inaczej, te dzieci z trzeciego poziomu będą miały mnóstwo autostymulacji, tak? I to będą takie autostymulacje, które wielu osobom dorosłym będą przeszkadzały, mimo że zauważcie, wiele autostymulacji również mają osoby w pierwszym poziomie spektrum. Tyle, że one są tak subtelne, że nie przeszkadzają, a wręcz są akceptowalne społecznie. Jeśli chodzi o kwestie na przykład zachowania w tym trzecim poziomie, tutaj te wyzwania behawioralne będą największe. Dlatego, że jeżeli dziecko nie ma odpowiednich kompetencji językowych, nie ma kompetencji komunikacyjnych, nie może wyrazić swoich potrzeb i pragnień, to będzie szukało innej drogi, żeby Wam o tym powiedzieć. I to jest bardzo ważne, żeby zobaczyć, jaki jest poziom funkcjonalny i żeby właśnie spróbować poprzez te zachowania dotrzeć do tego dziecka i niejako otworzyć drzwi rozumienia, dlaczego to zachowanie się pojawia. Kolejna rzecz, jak wygląda wysoko funkcjonujące spektrum autyzmu u dzieci. Pamiętajcie, moi drodzy, że to hasło jest użyte przeze mnie dlatego, że po prostu o tym mówimy. Natomiast ciągle do znudzenia będę przypominać, nie ma czegoś takiego jak wysoko funkcjonujące spektrum autyzmu. Natomiast to, co teraz będę Wam opowiadała, to są takie nie tyle wskaźniki, co teorie, co wypowiedzi właśnie rodziców, wypowiedzi nauczycieli, niektórych terapeutów również, którzy między sobą rozmawiając właśnie opowiadają o dzieciach wysoko funkcjonujących w spektrum autyzmu. Tak czy inaczej, bez względu na to, jakie mocne strony i słabe strony ma konkretna osoba, musi spełniać wymogi diady, tak? I tutaj to musimy mieć na uwadze. Kolejna kwestia, jak mówi się o tych dzieciach? Mówi się, że one od samego początku mają wiele nadkompetencji, czyli w stosunku do rówieśników na różnych przestrzeniach umiejętności mogą być wyraźnie do przodu, tak? Mówiąc najbardziej obrazowo, jak się da. Czyli to jest dziecko, które zdecydowanie wcześniej zaczyna mówić, które zaczyna używać bardzo trudnych, nawet artykulacyjnie, wyrazów, a na przykład rówieśnicy mówią ledwo mama i tata, a tutaj dziecko używa słowa kaloryfer, komputer czy traktor. Kolejna kwestia, nawet w obszarze rozwoju motorycznego te dzieci zdecydowanie szybciej zaczynają chodzić niż rówieśnicy, na przykład. Bo pamiętajcie, zupełnie jakby to trzeba rozpatrzeć każdego człowieka oddzielnie. To nie jest tak, że ja Wam mówię teraz pewne cechy i to jest u wszystkich wszystko to samo. Absolutnie nie.
Każde dziecko to jest indywidualność, indywidualny nie przypadek, a indywidualny człowiek, którego warto poznać. I dlatego mówimy o takim zbiorze powtarzalnych pewnych opinii, natomiast to nie jest wyznacznik, żeby była jasność, bo możemy mieć dziecko, które dostało kiedyś tam diagnozę zespołu Aspergera, a wcale na 10 miesięcy nie chodziło, tylko chodziło na 12 miesięcy, tak? Niemniej jednak nadkompetencje traktujemy wtedy, kiedy dziecko w granicach 10 miesiąca zaczyna chodzić, a nie raczkuje, i wtedy mówimy o nadkompetencji, tak? Czyli coś się pojawiło wcześniej, niż pokazuje nam norma w tabelce kamieni motorycznych, tak? Wtedy mówimy o pewnej nadkompetencji. Ale również te nasze dzieci bardzo często zamiast interesować się prozaicznymi, dziecięcymi zabawkami, jak rówieśnicy, w ogóle do tych zabawek nie sięgają, a wolą na przykład interesować się książkami, czymś, gdzie znajduje się pisane słowo, tak? Zaczynają poznawać litery, cyfry, więc zdecydowanie więcej wiedzą niż rówieśnicy. I oczywiście rodzice są zachwyceni, bo jakie to mają mądre, wybitne i wyjątkowe dziecko. Rzeczywiście jest wyjątkowe. Tyle, że to mogą być takie sygnały, że dziecko będzie w spektrum autyzmu. Ale pamiętajcie, podkreślam raz jeszcze, jedna cecha, jakby to, co teraz sobie powiemy, nie świadczy o tym, że dziecko jest w spektrum autyzmu. Kolejna taka opinia o tych osobach mówi, że one mówią bardzo monotonnym głosem. One używają takiego nieprawidłowego tonu, tempru głosu, czyli melodii, akcentu, a więc te cechy prozodyczne języka są u nich nieprawidłowe. I wiecie, ja kiedy prowadzę diagnostykę, tak, przychodzi najczęściej, bo wtedy w diagnostykę trafia do mnie dziecko, które tak naprawdę jest dzieckiem dużo starszym, bo wcześniej nikt tego nie zauważył, a dopiero jak pojawiają się problemy z zachowaniem albo jakieś takie inne trudności, to nagle wszyscy zaczynają szukać odpowiedzi, a co z nim jest nie tak, co się takiego dzieje, że on się tak zachowuje. I wtedy jakby zaczynamy to zgłębiać i próbujemy sobie na to odpowiedzieć. Natomiast zmierzam do tego, że kiedy ja się spotykam z takim młodym człowiekiem, prowadzę z nim normalną rozmowę, po prostu rozmawiamy o niczym tak naprawdę, to ja wtedy zawsze zamykam oczy, po to, aby wyostrzyć swój zmysł słuchu, żeby wsłuchać się, jak ta osoba mówi. Czy ona rzeczywiście akcentuje, jak zadaje pytanie, czy ja wiem, że ona się z czegoś cieszy, albo że ona mnie właśnie o coś pyta, albo chce mi o czymś po prostu opowiedzieć. I jeżeli słyszę, że każde zdanie wypowiadane jest dokładnie tak samo, na takiej samej linii melodycznej, to świadczy o tym, że te cechy prozodyczne nie do końca są prawidłowe. Więc to jest także jedna z takich dość charakterystycznych cech u tych osób. Kolejna to, że w nawiązaniu także do tych nadkompetencji mamy, moi drodzy, takie bardzo, taki obraz dojrzalszego człowieka jak na swój wiek. W stosunku do dzieci powiemy mali dorośli, tak? Czy to w zakresie właśnie kompetencji językowych, znajomości liter, czy właśnie tego przyspieszonego rozwoju motorycznego. Ale od samego początku też u tych dzieci, takich maluchów, moi drodzy, widać, że one mają kłopot z zabawą. I znowu, jeżeli rodzic obserwuje, że dziecko interesuje się książeczkami, to jakby przymyka oko na to, w ogóle nie zwraca uwagi, że dziecko nie dąży do zabawy zabawkami, tak? No bo jest mądrzejsze, bo jest inteligentniejsze niż rówieśnicy. Nie o to chodzi. Ono może być inteligentniejsze rzeczywiście, natomiast ono nie potrafi się bawić. I to niestety zaowocuje, a właściwie zapokutuje, kiedy dziecko pójdzie do przedszkola, gdzie wszystkie inne dzieci bawić się będą potrafiły ze sobą, będą potrafiły bawić się zabawkami w sposób społeczny, a to konkretne dziecko będzie rzucone na głęboką wodę i nagle zostanie w przestrzeni, której kompletnie nie zna, w której nie będzie mogło się odnaleźć, bo nie będzie potrafiło się bawić. Również pamiętajmy, że jakby te opinie, które gdzieś tam krążą, to oczywiście te dotyczące nawiązywania relacji, budowania przyjaźni, ale przede wszystkim utrzymywania tych przyjaźni, tak? Bo
Dość często pojawia nam się sytuacja taka zero-jedynkowa. Albo jesteś moim przyjacielem i tylko ze mną, a jak idziesz grać z chłopakami, to kolegami już nie jesteśmy, możesz do mnie nie przychodzić. Czyli właśnie to takie charakterystyczne dość w spektrum autyzmu. Kolejna kwestia, samo rozpoczęcie takiej przyjaźni, bo żeby móc nawiązać przyjaźń, która będzie dla mnie satysfakcjonująca, ona musi się wiązać z kilkoma czynnikami. Po pierwsze, ja muszę potrafić prowadzić dyskusję, po drugie, muszę mieć płaszczyznę, na której ta przyjaźń się zbuduje, a u małych dzieci będzie to zabawa albo zainteresowania. I wtedy osoba, która lubi to, co ja, możemy wymieniać się jakimiś spostrzeżeniami, bawić się w daną konkretną zabawę. Jeżeli ja tego nie mam, to nie mam także szansy na zbudowanie przyjaźni. Bo jeżeli ja mówię tylko o czołgach, bo jeżeli ja tylko mówię o życiu delfinów, jeżeli ja tylko mówię o flagach, czy różnych, nie wiem, w atlasie znam wszystko, co tam jest narysowane, a moi rówieśnicy nawet niekoniecznie wiedzą, co to atlas, więc trudno tutaj mówić o przestrzeni do zbudowania przyjaźni. Te dzieci również z takich obserwacji właśnie rodziców przede wszystkim mają duże problemy z dzieleniem się innymi zabawkami, grami, jakby ogólne dzielenie się jest dla nich problemem, ale także ogromna potrzeba bycia pierwszym. Pierwszy przy drzwiach, pierwszy w parze, zawsze chce wygrywać, zawsze pierwszy do auta, bo w przeciwnym razie jest płacz, krzyk, popychanie brata czy siostry. Różnego typu kłopoty z interakcjami społecznymi czy komunikacyjnymi, które wiążą się po prostu z takim nietypowym jakimś zachowaniem. Oczywiście pojawiają się intensywne zainteresowania, najczęściej w obszarze tematycznym, tak? Czyli nie skupianie się na kręcącym kółeczku, jaki mamy obraz takiego dziecka sprzed 20 lat w spektrum autyzmu, tylko dziecka, które interesuje się danym tematem, na przykład pociągami i zgłębia na przykład rozkłady jazdy wszelkich pociągów. Interesuje się tabelkami jakiejś ligi piłkarskiej i zna wszystkie wyniki, tak? Może nawet samodzielnie dziecko nie grać w piłkę. I te zainteresowania teoretycznie są bardzo charakterystyczne dla wielu chłopców, natomiast w przypadku tego konkretnego chłopca będą one bardzo intensywne. Także tutaj musimy pamiętać o tym, że wiele sytuacji społecznych przyczynia się do tego, że te nasze dzieci dużo szybciej się rozsypują, czyli są bardzo zmęczone i potem bardzo potrzebują takiej samotności, ciszy, żeby wrócić z takich kolan przytłoczenia właśnie, jak ja to ciągle nazywam, do używalności. Kolejna kwestia to bazowe funkcje komunikacyjne, prawda? Tam, jeśli chodzi o kontakt wzrokowy, wspólne pole uwagi, również tych kompetencji nie ma na takim normatywnym poziomie. I nawet jeżeli, moi drodzy, my mówimy, nie, ale on ma znakomity kontakt wzrokowy, od zawsze na mnie patrzy. Tak może być. Natomiast może to być też taka pewna forma kompensacji, tak? Tak jak Wam wielokrotnie powtarzałam. Te dzieci uczą się pewnych zachowań poprzez obserwację innych dzieci albo oglądanie jakichś seriali, programów telewizyjnych, gdzie dziewczynka ogląda jakąś sytuację w telewizorze na przykład, czy w jakimś serialu, a potem idzie z mamą ulicą i patrzy się w wystawy, na przykład w szyby w różnych sklepach czy wystawach i robi takie miny, mama mówi, ale się wygłupia, a ona trenuje. Ćwiczy, czy na pewno ta mina jest wystarczająco dobra, żeby nie rzucać się w oczy. To jest jeden z przykładów, bo to nie jest, znowu podkreślam raz jeszcze, nie jest tak, że u wszystkich dziewcząt będzie tak samo. Ale u większości, jak nie u wszystkich u wszystkich tych dzieci czy młodzieży, będą w mniejszym lub większym jakby poziomie ujawniały się trudności w przetwarzaniu sensorycznym. O tym też już wielokrotnie Wam opowiadałam, natomiast tutaj rzeczywiście też będzie to widoczne. Kłopoty z małą motoryką, czyli na przykład niechęć do pisania, trudności z cięciem nożyczkami, niechęć do takich zadań plastyczno-technicznych. Długo może się utrzymywać właśnie dlatego, że te zakłócenia na drodze rozwoju sensomotorycznego były nie wspierane, no bo nikt tego nie zdiagnozował, a dalej to, co wynika z tego poziomu sensomotorycznego, ujawnia się w małej motoryce, która będzie trudna, bo na przykład jest nadwrażliwość dotykowa. Więc o tym należy pamiętać. Kolejna kwestia to pewne powtarzalne, restrykcyjne nawyki, przyzwyczajenia, rutyny. U nich także występują, chociaż są mniej uciążliwe dla
otoczenia. Także taki poziom samoregulacji, regulowania emocji bywa większy niż u dzieci neurotypowych, tak? Czyli mniejsze pobudzenie doprowadza do częstszych na przykład załamań, czyli meltdownów. Jednocześnie pamiętajmy, że znowu, ile dzieci, tyle różnych takich obrazów ucznia, czyli jedni będą sobie znakomicie dawać radę w szkole, będą wybitnymi uczniami na przykład w konkretnych przedmiotach, a w innych przedmiotach będą totalnymi przeciętniakami. Natomiast może być tak, że mamy dziecko bardzo inteligentne i naprawdę świetnie radzące sobie właściwie w każdym przedmiocie w szkole, a z drugiej strony mogę mieć dziecko, które będzie przeciętniakiem w każdym jednym przedmiocie w szkole, bo nie ma dwóch identycznych obrazów klinicznych takich dzieci. Natomiast pamiętajmy, że znowu tutaj wszystko to, co jest troszeczkę inne niż taki neurotypowy obraz, może świadczyć właśnie o neuroatypowości. Pamiętajcie, to nie świadczy o tym, że dziecko jest chore. Ono po prostu inaczej przetwarza informacje, ono inaczej postrzega świat. I tak trzeba myśleć o tych osobach, a nie określać wysoko czy nisko funkcjonujące. Ale ponieważ cały czas dzisiaj mówimy o wysoko funkcjonujących, to nie wolno nam pominąć osób dorosłych. Co to takiego jest i o czym my właściwie tutaj mamy sobie powiedzieć. Moi drodzy, tak naprawdę te oznaki wysoko funkcjonujące u osób dorosłych w głównej mierze chodzi oczywiście o te osoby, które często nie mają diagnoz albo mają diagnozy, ale środowisko, w którym się te osoby znajdują, mało o tym wie, więc tutaj też trzeba mieć to jak najbardziej na uwadze. Natomiast warto tutaj w przypadku nawet rozpoczynania takiej ścieżki diagnostycznej wejść albo przypomnieć sobie przynajmniej, jak to było w dzieciństwie. Zerknąć na taką listę objawów z dzieciństwa, czy u mnie też coś takiego było. I oczywiście to, co teraz powiedzieliśmy sobie o dzieciach, w przypadku osób dorosłych również będzie w mniejszym lub większym stopniu się ujawniało. Natomiast w kontekście osób dorosłych, niestety, tych, które nie otrzymały diagnozy, a wyrobiły w sobie wysokie umiejętności maskowania, u nich będą występowały liczne współistnienia. I znowu powiedziałam liczne, ale to nie jest tak, że u wszystkich tych osób tak będzie. Na pewno u większości z nich będzie występował lęk. Lęk w sytuacjach społecznych, właśnie dlatego, aby nie wyjść przed szereg, aby nie wzbudzić nadmiernego zainteresowania, tak? Jest pewna grupa osób dorosłych, która będzie przestrzegała silnych procedur, która będzie miała trudności z podejmowaniem decyzji, która będzie miała kłopoty z prowadzeniem komunikacji dwustronnej, będzie wolała słuchać niż mówić, ale także liczne frustracje, które będą wiązały się albo z zakłóceniem pewnej rutyny, którą osoba ma, albo znalezieniem się nagle w nowej sytuacji, może się coś takiego pojawiać. Natomiast sami dorośli to jest znowu oddzielny temat, natomiast wiele rzeczy, które występowały w dzieciństwie, w życiu dorosłym również mogą występować, tyle że osoba może w sobie wyrobić ogromne mechanizmy kompensacyjne, które bardzo mocno, podkreślam raz jeszcze, maskują te trudności. I osoba niby na forum społecznym jakby funkcjonuje, działa absolutnie zadowalająco, natomiast ona potem musi to odreagowywać. Czy to w postaci shutdownu, czy meltdownów, różnie to u osób wygląda. Więc tak jak mówię, dorośli to zupełnie odrębny jeszcze temat. Kolejna kwestia, czy osoba dorosła z niezdiagnozowanym wcześniej spektrum autyzmu powinna się starać o diagnozę? Jestem ciekawa Waszych odpowiedzi. Jak według Was, co według Was? Powinna, nie powinna, warto, nie warto? Zechciejcie podzielić się ze mną swoimi opiniami w komentarzach. Czy uważacie, że to jest właściwa droga, szukać odpowiedzi, czy jednak sobie odpuścić, bo po co taka diagnoza? Będę bardzo wdzięczna, jeśli wyrazicie swoją opinię. A ja w międzyczasie powiem Wam moją perspektywę tej sytuacji. Mianowicie, moi drodzy,
Uważam, że po pierwsze, sama decyzja o postawieniu takiej oficjalnej diagnozy to pierwszy krok, tak? Znalezienie dobrego specjalisty, który będzie potrafił to zdiagnozować u osoby dorosłej, to druga kwestia. A trzecia kwestia to to, że w ogóle pierwszy krok w kierunku diagnozy jest absolutnie sprawą osobistą, indywidualną danego człowieka. Nikogo nie wolno do tego zmusić, nikomu nie można powiedzieć, tak masz, musisz, prawda? Absolutnie nie. Natomiast z punktu widzenia rozmów z samoorzecznikami i często osobami, które właśnie dopiero w wieku dorosłym otrzymały taką diagnozę, pojawił się między innymi ten slajd. One twierdzą, i ja bardzo dziękuję za podzielenie się tymi opiniami ze mną, one mówią jasno i wyraźnie: wreszcie wiem. One otrzymały wyjaśnienie, czyli długotrwałe takie zmagania się z interakcjami społecznymi, z przetwarzaniem sensorycznym, z kłopotami komunikacyjnymi, z pewnymi powtarzalnymi zachowaniami, wreszcie zostały wyjaśnione. Osoba wreszcie wie, dlaczego tak, a nie inaczej. I tutaj pojawienie się diagnozy to nie jest, moi drodzy, wyrok dla nich. To jest wreszcie mapa na podróż przez dalsze życie. To jest ogromne wsparcie, które przynosi przede wszystkim ulgę. Przynosi takie poczucie: ja naprawdę nie jestem nienormalny. Ja naprawdę nie jestem dziwadłem. Do tej pory tak osoba o sobie myślała. Była przygnębiona, przestraszona, zalękniona. Być może już u niej są wtórne symptomy niezdiagnozowanego spektrum autyzmu, w postaci na przykład zaburzeń lękowych albo jakiejkolwiek innej choroby psychicznej, bo ciągle szukała odpowiedzi, dlaczego ja tak mam. A teraz dostanie takiej diagnozy jej w tym pomaga. Ona już wreszcie rozumie dlaczego. To jest także zmiana perspektywy, czyli zrozumienie swojej neuroróżnorodności jako nie czegoś złego, czegoś, co trzeba leczyć, czegoś, co mnie wyklucza, tylko czegoś, co jest wyjątkowym sposobem postrzegania świata. To może poprawić, zwiększyć, ale przede wszystkim dać szansę na samoakceptację. Czyli osoba może zacząć doceniać swoje mocne strony, swoją wrażliwość i postrzegać to jako cenne aspekty swojej osobowości, a nie jako słabość, nie jako wadę, nie jako dziwactwo, nie jako właśnie chorobę. Kolejna kwestia to dostęp do wsparcia. Masz diagnozę, czyli otwierają ci się różnego typu drzwi do wsparcia, do zasobów, do leczenia, jeżeli coś współistnieje, ale także możesz znaleźć terapię odpowiednią dla siebie, grupę wsparcia. Możesz znaleźć inne osoby, które mają podobnie jak ty, które na pewno cię rozumieją, bo mają tak jak ty, albo podobnie. I wreszcie oczywiście kwestia samej jakości życia. Ono staje się po prostu lepsze. Bo nie dość, że mam lepsze wsparcie, na przykład wchodzę w strategię jakiegoś, mam jakiegoś coacha, który mnie prowadzi, jak sobie radzić z pewnymi rzeczami, czyli wprowadza mi strategię radzenia sobie z takimi wyzwaniami dnia codziennego. Czyli życie staje się dla mnie łatwiejsze, a to poprawia ogólną jakość mojego życia. Opracowanie strategii do radzenia sobie na przykład z przeciążeniami sensorycznymi, bo pamiętajcie, tak jak ze spektrum, z zaburzeń przetwarzania sensorycznego się nie wyrasta. My możemy sobie radzić z tymi przeciążeniami i one znacząco mogą nie zakłócać naszego funkcjonowania, ale one będą nadal z nami, bo to też dotyczy układu nerwowego. Na przykład wejście w jakąś terapię albo wsparcie na przykład w przestrzeni umiejętności komunikacyjnych, żeby je poprawić. Albo ktoś pomoże mi w takich w kwestiach organizacyjnych, czyli poprawi moje funkcje wykonawcze, które do tej pory były zakłócone i mocno jednak wpływały na moje życie. Wreszcie przynależność, a więc takie łączenie się z innymi osobami w spektrum autyzmu, czyli daje mi poczucie przynależności, zrozumienia i tej nieszczęsnej akceptacji, o której ciągle powtarzamy i mówimy. Dzielenie się pewnymi doświadczeniami, moimi, ale także wyzwaniami, z jakimi się mierzyłam, z osobami, które mają tak samo, mają podobnie i mnie rozumieją. To jest niezwykle budujące i przede wszystkim wspierające. Pokazuje, nie jesteś nienormalny. Jest wielu takich jak ty. Nie jesteś sam na tym świecie. Wreszcie
autentyczność. Dzięki temu, że mam diagnozę, mam wsparcie, czyli buduję w sobie samoakceptację, czyli mam wsparcie swojej społeczności podobnej do mnie, a więc mam większą pewność siebie, mam swoją autentyczność, mam wreszcie swoją tożsamość, wiem, kim jestem, wiem, jaki jestem. To znaczy, że mogę się zaakceptować, bo jestem wyjątkowy. Mogę zaakceptować swój taki unikalny sposób bycia, sposób zachowania, sposób wypowiedzi. Jednocześnie wnieść takie coś, taką iskiereczkę do tego, jak można postrzegać otaczający świat. Być może ci neurotypowi, którzy żyją w totalnym schemacie. My mówimy, że te osoby neurotypowe żyją w schemacie, a to my neurotypowi żyjemy w schemacie. Te neuroatypowe osoby, one nie żyją w schematach. One naprawdę szukają często bardzo kreatywnych rozwiązań. My jako ludzie neurotypowi tak nie mamy. Wolimy powtarzać pewne zachowania. Wreszcie wyzwania, które stoją przed młodzieżą, głównie w spektrum autyzmu. Przede wszystkim stres, lęk i depresja. I to jest właśnie, moi drodzy, przywołanie także do tego, że nie ma czegoś takiego jak wysoko funkcjonujące spektrum autyzmu. To, co powiedziałam Wam na początku. Ja mogę mieć genialny zasób słownictwa, ale jednocześnie te wysokie kompetencje kamuflażu, które wykorzystywałam, doprowadziły do tego, że, a związane oczywiście z wymogami takimi wymagającym społeczeństwem, oczekiwaniami, informacjami zwrotnymi od mamy, taty, pani w szkole, koleżanek, które były mocno przytłaczające, doprowadzają do narastającego stresu, lęku, czyli zaburzeń lękowych, czy na przykład zaburzeń depresyjnych. To przekłada się na ogromne problemy ze zdrowiem. Pomijając to somatyczne zdrowie, to także psychiczne zdrowie. Nastolatkowie, czyli młodzież głównie w spektrum, która na przykład nie ma diagnozy, albo ma diagnozę, a często nie ma o niej powiedziane, albo inaczej, ma diagnozę, wie o tej diagnozie, natomiast rówieśnicy nie akceptują tego młodego człowieka. To są także osoby narażone na ogromne trudności w sferze zdrowia psychicznego. Bardziej niż rówieśnicy. Jeżeli taki młody człowiek całe swoje życie, w każdym ułamku sekundy swojego życia jest narażony na stres, a więc poziom kortyzolu jest ogromny, to w jego układzie nerwowym pojawiają się stany zapalne. A więc wpływa to nie dość, że na układ odpornościowy, to zakłóca funkcjonowanie. I nagle, kiedy taki młody człowiek wchodzi w okres dojrzewania, zwiększają się wymogi i oczekiwania, zmniejszają kompetencje, bo w mózgu zaczyna się bardzo dużo dziać, to nagle dziecko, ten nastolatek jest zdecydowanie bardziej narażony właśnie na ten stres, na lęk, na depresję niż rówieśnicy. Bo on jest mniej odporny na to wszystko, bo nie ma kompetencji, nie ma mechanizmów do radzenia sobie z tym. Takie poczucie przygnębienia, wykluczenia, wyczerpania, to jest właśnie zapalnik złego nastroju, lęku i depresji. A to prowadzi potem do naprawdę niebezpiecznych innych trudności. Kolejna kwestia, trudności ze snem. U nastolatków zaczyna pojawiać się zaburzony rytm dnia i nocy, czyli rytm dobowy. Nagle nastolatek albo w ogóle nie śpi, albo śpi ciągle, albo ma trudności z zasypianiem, albo z wybudzeniem się. Dlaczego? Dlatego, że osoby w spektrum autyzmu, wielokrotnie Wam już to powtarzałam, one nie żyją w teraźniejszości, tej myślowej swojej. One bardzo mocno, intensywnie i długo analizują to, co było, to, co będzie, a trudno im znaleźć odpowiedź tu i teraz. Ciągły powrót do negatywnych doznań, do porażek, choćby tych towarzyskich, które ponoszą nieustannie, do tego, że koledzy się śmieją, że nie zapraszają, że nie dzwonią, że ciągle niby przypadkiem kopią w mój plecak albo mnie popychają. I odpowiedź, dlaczego? Ja się tak bardzo staram, ja ich tak bardzo lubię. To doprowadza do tego, że dziecko nie myśli, jestem tu i teraz, tylko myśli, już nigdy nie będę miał kolegów, już nigdy nikt mnie nie polubi. Stąd
analizując to w trakcie wieczoru i nocy, doprowadza także właśnie do zakłóceń snu. Agresywne zachowania. Moi drodzy, ciągle powtarzam, osoby w spektrum autyzmu nie są agresywne, bo jeżeli my mówimy, że są agresywne, to znaczy, że one świadomie planują swoje zachowania, bo wiedzą, że tym zachowaniem zrobią nam krzywdę. No to jest wyższa szkoła jazdy, jeśli chodzi o na przykład teorię umysłu. A wiemy, że stąd troszeczkę na bakier jest w spektrum. I dlatego pamiętajcie, każde zachowanie w spektrum autyzmu to jest zachowanie celowe. Czyli poprzez zachowanie ten młody człowiek chce nam coś przekazać. Powiedzieć o swojej potrzebie, której często może nie potrafimy nazwać, ale zawsze pod zachowaniem ukryta jest niezaspokojona potrzeba. Jak nie będziesz chciał zrozumieć, dlaczego to zachowanie się pojawia, to zawsze będziesz miał złe strategie. Czyli będziesz tylko dolewał oliwy do ognia, a więc zachowania będą tylko się nasilać i nawarstwiać. I kolejna kwestia, zaburzenia odżywiania. To, moi drodzy, jest bardzo często taką przyczynowością, bym powiedziała, wtórną do niezdiagnozowanego spektrum autyzmu. O co tutaj chodzi? O to chodzi, że to głównie dotyczy znowu dziewcząt. Mianowicie w takiej kwestii dziewczęta, które przez całe swoje życie się maskowały, nie były wyzwaniem wychowawczym, czyli one gdzieś tam przemykały w tej przestrzeni szkolnej. Wielokrotnie jakby bardzo mocno się, oczywiście był to maskowanie, kombinowały, żeby nie wyjść przed szereg i tak dalej, i tak dalej. To doprowadziło do tego, że w konsekwencji pojawia się wtórny objaw w postaci zaburzeń odżywiania. Ale taka nastolatka, nagle mama, tata zauważa, że albo chudnie, albo po każdym posiłku biegnie do toalety, tak? Czyli mamy albo z jednej strony objaw anoreksji, albo bulimii. No to idziemy szukać odpowiedzi. No i oczywiście taka dziewczynka trafia do specjalisty, dostając informację albo diagnozę pod tytułem zaburzenia odżywiania. Tyle, że zaburzenia odżywiania u niej mogą być wtórną diagnozą albo współistniejącą diagnozą do pierwszej, jaką jest spektrum autyzmu. I bardzo często niestety tak jest, bo wcześniej mieliśmy złe diagnozowanie, tak? Czyli znowu, biorąc pod uwagę tylko objawowość zgodnie z wytycznymi ICD-10, nie biorąc pod uwagę oceny funkcjonalnej naszych dzieci, po prostu one nie trafiały w diagnozę, a w konsekwencji pojawić się mogą u nich na przykład zaburzenia odżywiania. Dalej, zaburzenia funkcji wykonawczych, czyli planowanie, organizacja, ustalanie priorytetów, zarządzanie własnym czasem, czyli nie znajomość zegarka, tylko zarządzania swoim czasem jest trudne. I te trudności, jeżeli nie są wspierane wcześniej, bardzo mocno komplikują życie, szczególnie na poziomie szkoły średniej. Bardzo często dochodzi wtedy właśnie także do odmowy uczęszczania do szkoły. To jest także czas, kiedy u tych dzieci, które nie były wcześniej wychwycone, że pojawia się coś wtórnego, jak na przykład, albo przepraszam, współistnienie w postaci zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z dysregulacją uwagi. Tak? Czyli nagle nastolatek mówi, że ja nie będę chodził do szkoły. Dlaczego? Dlatego, że szkoła średnia to jest ta przestrzeń, w którym nauczyciele mówią: radź ta se, dogadaj ta się, znajdźcie sobie przyjaciół. Jesteście na tyle duzi, że sobie poradzicie. Nie, moi drodzy. Szkoła średnia to nie jest przestrzeń do tego, żeby dzieci sobie poradziły. Właśnie wtedy potrzebują bardzo dużego wsparcia, bo wtedy bardzo dużo się u nich dzieje. W ich mózgach, w ich emocjach, w ich hormonach. Wtedy dopiero są pogubione. Wtedy nawarstwiają się całe kołtuny problemów. I właśnie wtedy szczególnie potrzebują wsparcia. Nie, nawet nie wtedy, kiedy były maluszkami. I o tym należy pamiętać. Tutaj na tym kończącym tak naprawdę dzisiejsze spotkanie slajdzie wypisałam Wam najczęściej współistniejące zaburzenia. I tutaj znowu chciałam tylko nawiązać, moi drodzy, do tego, że te właśnie współistnienia, które teraz możecie sobie obserwować, one dotyczą tak naprawdę tego, że znowu nie u wszystkich,
ale u większości osób, których cechy spektrum autyzmu nie zakłócają znacząco takiego codziennego funkcjonowania, jeżeli mają wysokie kompetencje maskowania, to dość często może przydarzyć im się jedno z tych wymienionych współistnień, które teraz widzicie. Tak naprawdę każde z nich może być przypisane tej osobie. I znowu to jest potwierdzenie, jakby ten slajd jest potwierdzeniem na to, że nie ma czegoś takiego jak wysoko funkcjonujące spektrum autyzmu. Bo tak jak Wam powiedziałam, co z tego, że ja mam wysokie kompetencje językowe, tak? Używam znakomitego języka, jak nagle pojawia się u mnie depresja. Depresja, która sprawia, że ja mogę nawet nie mieć siły napić się wody. Mogę nawet nie mieć siły się ubrać. To gdzie mogę mówić o tym, że ja wysoko funkcjonuję, jak ja o siebie fizycznie nie mogę zadbać? Nie mogę zrobić podstawowych rzeczy wokół siebie. Dlatego im bardziej jesteście świadomi, tym bardziej świadomie używacie pewnych określeń. I oczywiście ja nie mówię, że wśród rodziców to trzeba wytępić. Wielu rodziców korzysta z tego określenia, bo w ich przestrzeni się to przyjęło, ale także robi im się trochę lepiej na sercu. I nie ma co, nie wiem, ganić ich za to, że oni tak mówią. Samoorzecznicy oczywiście się denerwują i też mają do tego prawo. Natomiast musimy też zrozumieć tą drugą stronę lustra. Dlatego, moi drodzy, zachęcam, abyśmy nie dzielili nikogo, nie tylko osób neuroatypowych, na jakieś grupy. Bo sami też byśmy nie chcieli być przydzieleni do jakiejś grupy. Każdy ma prawo realizować swoje potrzeby i każdy ma prawo do życia tak, jak chce. Jeżeli tylko nie jest zagrożeniem, nie jest się niebezpiecznym dla drugiego człowieka czy samego siebie. I o tym należy pamiętać. Szacunek, bo akceptacja jest oczywistością, pamiętajcie o tym. Bo mówienie ciągle o tej akceptacji jest po prostu już frustrujące także i dla mnie. Na tym chciałabym, moi drodzy, zakończyć to moje dzisiejsze spotkanie, które, jak się okazuje, wywołało wiele komentarzy i kontrowersji. Mam nadzieję, że przejaśniło Wam się ten temat i jasno i wyraźnie po raz kolejny, mam nadzieję, dałam do zrozumienia, jaki jest mój pogląd na spektrum autyzmu. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę, za to, że zechcieliście być ze mną, za zaufanie i powrót na kolejne pogaduchy. Zapraszam Was oczywiście na kolejne spotkania, a za dzisiaj bardzo serdecznie Wam dziękuję. Pozdrawiam Was bardzo.